Nazywam się Róża Krzywobłocka-Laurów. Jestem byłym małoletnim więźniem politycznym KL Auschwitz-Birkenau. Chciałabym krótko przypomnieć kilka faktów związanych z moimi losami wojennymi. W wieku 8 lat, jako bandyta zagrażający Wielkiej Rzeszy Niemieckiej, w dniu 13 sierpnia 1944 roku zostałam uwięziona w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau na terenie polskiego miasta Oświęcim. Muszę tutaj dodać, że w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 roku wypędzono z Warszawy i uwięziono w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau największą grupę dzieci polskich. Przywieziono je do obozu wraz z rodzinami jako więźniów politycznych w sierpniu i wrześniu 1944 roku. Łącznie w 4 transportach przywieziono z powstańczej Warszawy do KL Auschwitz ponad 13 000 osób, w tym dzieci do lat 15 stanowiły według moich obliczeń około 30%. Moja gehenna zaczęła się w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego po wypędzeniu mnie i mojej rodziny złożonej z mamy, babci i starszej siostry z mieszkania na Ochocie. Ojciec mój jako oficer rezerwy wcześniej został zamordowany w Katyniu. Popędzono nas, jak tysiące mieszkańców Warszawy, na słynny Zieleniak, na którym spędziłyśmy bezsenną noc, przerywaną krzykiem rozpaczy gwałconych dziewcząt, hukiem wystrzałów do zabijanych ludzi, którzy nie podobali się panom świata, jękami konających. Rano głodnych i spragnionych popędzono dalej do obozu przejściowego w Pruszkowie. Stamtąd, popychani przez wrzeszczących wartowników, znalazłyśmy się na bocznicy kolejowej, gdzie upchnięto nas do bydlęcych wagonów, by po 2 dniach jazdy, bez jedzenia i picia, znaleźć się pod słynną bramą śmierci Auschwitz-Birkenau. Powitały nas tu ryki esesmańskiej załogi, męskiej i kobiecej, uzbrojonych w broń palną i pejcze, w asyście dorodnych, dobrze odżywionych owczarków alzackich. Na początku pognano nas do tak zwanej zauny, czyli łaźni. Powitały nas tu szokujące sceny rozebranych do naga kobiet, dziewcząt i chłopców, publicznego strzyżenia włosów na całym ciele. Musieliśmy też oddać do depozytu resztki zachowanych rzeczy osobistych, których nie zdołano nam zrabować w drodze do obozu żołnierze niemieccy i ukraińscy w służbie niemieckiej. Do ubrania dano nam brudne, często zakrwawione, zawszone i zapluskwione łachy. Potem rozdzielono nas z mamą i babcią. Obie z siostrą zostałyśmy zagnane do bloku numer 16A, zwanym dziecięcym. Piętrowe koje w ogromnym, zimnym baraku, podłoga z cegieł i kibel na końcu baraku, z którego można było korzystać tylko za przyzwoleniem sztubowej. Oto realia nowej rzeczywistości młodocianych wrogów Wielkiej Rzeszy, dla niektórych miejsce życia na najbliższe pół roku. Mnie było pisane co innego, gdyż już 30 sierpnia 1944 roku znalazłam się na rewirze, czyli w szpitalu obozowym z podejrzeniem o szkarlatynę. Myślę, że nie byłam wtedy jeszcze chora. Zaraziłam się szkarlatyną dopiero na rewirze. Jednak werdykt wyjątkowo złośliwej felczerki w stosunku do dzieci z transportu warszawskiego, więźniarki kryminalnej z zielonym winklem, był jednoznaczny: chora. Musiałam zostać w szpitalu. Był to bardzo dziwny szpital zakaźny, położony na tym samym lagrze FKL-u, ale za dodatkowym rowem i drutami. W jednym baraku, na sąsiadujących ze sobą 3-piętrowych kojach, leżały chore dzieci i dorosłe kobiety, cierpiące na różne choroby zakaźne, poczynając od mojej nieszczęsnej szkarlatyny, poprzez różnego rodzaju biegunki, tyfus plamisty, aż do chorób wenerycznych w różnych stadiach rozwoju. Większość chorych były to kobiety żydowskiego pochodzenia, deportowane do Auschwitz-Birkenau z różnych krajów Europy.
Rozłąka z rodziną i brak jakichkolwiek wiadomości o niej spowodował, że gorączkowo zaczęłam myśleć, jak wcześniej, niż to było przewidziane, opuścić rewir. Wpadłam na pomysł, że im szybciej pozbędę się łuszczącej skóry, tym szybciej wyjdę z rewiru. Czekało mnie tylko jeszcze otwrzenie i łaźnia. W warunkach obozowych polegało to na przebywaniu po gorącym prysznicu nago, na wietrze i zimnie przez kilka godzin w oczekiwaniu na otwrzone ubranie. To też moja radość z powrotu na blok dzieci zdrowych i połączenia z siostrą nie trwała długo. Znowu wylądowałam na rewirze, tym razem z ostrym zapaleniem płuc i stawów. Na domiar złego przez te kilka dni pobytu z moją kochaną siostrą na jednej koi zaraziłam ją niewyleczoną szkarlatyną. Tym razem ona też musiała iść na rewir. Tak jak wiele w obozie chorych dzieci, swoje ocalenie zawdzięczałyśmy opiece polskich lekarek, także więźniarek Auschwitz-Birkenau, które tylko sobie znanymi sposobami potrafiły zdobyć leki i przywrócić nas do zdrowia na tyle, że mogłyśmy wrócić na blok dzieci zdrowych. Umożliwiło to nam opuszczenie Auschwitz-Birkenau w połowie stycznia 1945 roku. Zostałyśmy wysłane transportem do Berlina, do filii obozu koncentracyjnego Sachsenhausen-Oranienburg, do tzw. SS-Baubrygad rozrzuconych na terenie Berlina i jego okolic, przeznaczonych do uprzątania gruzów po nalotach aliantów na Berlin. Tam dożyłyśmy wyzwolenia przez Armię Radziecką. Chciałabym jeszcze, korzystając z okazji, zwrócić uwagę na sprawę najczęściej pomijaną w odniesieniu do naszego uwięzienia w Auschwitz, a mianowicie przeprowadzania na nas tak zwanych eksperymentów pseudomedycznych. Mimo wielu badań, nie wszystko jeszcze wiemy o eksperymentach wykonywanych na wszystkich więźniach KL Auschwitz-Birkenau dotyczących preparatów chemicznych stosowanych jako dodatek do pożywienia wszystkich więźniów. Do dziś nie ujawniono składu tzw. zagęszczacza do zup, czyli tajemniczej mączki AWO, preparatu działającego na hormony, a głównie powodujące zahamowanie menstruacji u kobiet i dziewcząt, bezpłodność wielu mężczyzn i chłopców byłych więźniów. Nasze starania jako stowarzyszenia o ujawnienie składu dodawanych do jedzenia preparatów niestety jak dotychczas nie przyniosły efektów. W obozie, szczególnie na nas, stosowane były także liczne próby zmiany zabarwienia oczu z piwnego na niebieski. Jak wiadomo, Niemcy chcieli ze wszystkich stworzyć rasę Nordyków jasnowłosych, niebieskookich. Zakrapiono krople do oczu o nieznanym składzie. Natychmiastowym skutkiem stosowania tych kropli były przeważnie stany zapalne i silny ból oczu. Oczywiście zmiany zabarwienia oczu u nikogo poddanego tym zabiegom nie stwierdzono. Według moich losowych obserwacji wśród grupy koleżanek obozowych poddanych tym zabiegom pseudomedycznym wszystkie miały i mają poważne problemy do dziś ze wzrokiem. Ja sama jestem po 2 operacjach na oczy, no na szczęście wzrok mam. Niektóre z koleżanek nie mają możliwości widzenia. Jeszcze tutaj chciałam zwrócić uwagę na tak zwany syndrom obozu koncentracyjnego. Robiono badania w Katedrze Psychiatrii Centrum Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1959 roku nad stanem zdrowia byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Wynikało z nich, że długotrwałe przebywanie w stanie stresu, w fatalnych warunkach higienicznych, często o głodzie i w lęku, w zimie, w poczuciu stałego zagrożenia wywołuje nieodwracalne zmiany psychiczne i fizyczne. W stanie psychicznym tych osób górują depresja, przedwczesne starzenie, stany lękowe. Wiele z tych osób cierpi także na gruźlicę, choroby układu krążenia, choroby przewodu pokarmowego, gościec, choroby endokrynologiczne. To w tym okresie powstało także pojęcie tak zwanego właśnie KZ-syndromu, czyli syndromu obozu koncentracyjnego. Badacze tego zjawiska zwracają uwagę na odroczenie
czasem wieloletnie, objawów oraz przeżyć obozowych, pisząc: my, byli więźniowie, z reguły nie analizujemy tych urazów, lecz spychamy je. Pozornie zachowujemy się całkiem normalnie, ale w istocie jest to zjawisko góry lodowej. Tylko drobna część następstw pobytu w obozie wydobywa się na wierzch. Obecnie jednak starzejemy się i spychanie przeżyć wymaga coraz więcej energii. W charakterystykach syndromu wymienia się przedwczesne starzenie, zaburzenia snu, emocjonalną chwiejność, paniczne reakcje, sny o kacie i więzieniu, natrętne myśli o zagazowaniu całej rodziny. Niestety syndrom obserwujemy u nas wszystkich małoletnich więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych. Z wiekiem syndrom się pogłębia. Na zakończenie swojej wypowiedzi chciałabym przypomnieć, że we wrześniu 2014 roku jako Stowarzyszenie Więźniów Byłych Dzieci Obozów Koncentracyjnych upamiętniliśmy 70. rocznicę naszego wypędzenia i uwięzienia w KL Auschwitz-Birkenau. W organizacji tej uroczystości, przygotowanej we współpracy z dyrekcją muzeum, kierowaliśmy się potrzebą upamiętnienia martyrologii dzieci polskich więzionych w hitlerowskich obozach koncentracyjnych, popularyzowaniem w społeczeństwie, a szczególnie wśród młodzieży, problematyki losów dzieci polskich żyjących w okupowanym kraju w celu kształtowania wiedzy historycznej młodego pokolenia i przestrogi, żeby nigdy więcej nie było powtórki z naszej historii. Dziękuję za uwagę.